super. Jedź. Dawaj Marta. Dawaj, no. Na rolce to jak wygram, tak samo będę Ale to... I teraz zacznij kręcić i zobaczysz jak mocno będziesz kręciła, czy te waty będą Bo musi... adekwatne. Ojej, może być. I teraz mogę coś Pokaż. A weź teraz przyduś, tak wiesz, w sensie bardzo mocno, ja ci powiem czy... Jak nie, tego niby jest, to nie wiem czy... Tak, to jest twój. Słuchajcie, wjeżdżamy na 200 metrów, rozpływanie dowolne na tory 1-2 na razie na rozpływanie. Dobrze, ostatnie 2 minuty. Ja wiem, że ciężko, ale teraz postaraj jeszcze tam zrzucać ząbek i zaryzykować, najwyżej złąbić. Dobrze. Mniej bujania, same nogi. Tak jakbyś jechała po nierównościach, masz tłamsić się. Dobrze, 10. Końcówa. Depnij, jak na filmiku. Dawaj, wiem, jedź, depnij tą końcówę. Muszę podwyższyć, bo... Ty, nie wiem, ewentualnie poszła izolacyjna, żebyś pamiętał albo zapamiętać, bo ty potem nie będziesz wiedział jak masz to siodełko już wstawić. Czym zaznaczyć? Recepturką. Na miejsca! Hop! I to kolejny dzień treningowy, wiadomo, że tam na warstwę się zmęczenie i tak dalej. Czy masz ochotę coś takiego zrobić, rozumiesz, nie? Tak jak dla zawodnika, nie? No chyba mam nawet. Masz ochotę, no. Nie miałam ochoty wczoraj na test. Nie miałaś? To byłam bardzo, Ale nie. chodzi o to, że Byłam bałaś bardzo się, zniechęcona. obawiałaś się, nie No. chciałaś się tobie, bałaś się, że czas będzie Tak. niezadowalający? Pływanie jest mega mocne, rower jest mega mocny, bieg jest około drugozakresowy, czyli naprawdę na takim hamulcu, tak? To jest 800 metrów, więc nie przeginamy. Czyli pierwsze powtórzenie, pływanie, rower, mega nacisk, mega mocno. Na drugim powtórzeniu pływanie jest luźne. Nominowana jest też Marta Dzieciątkowska, zawodniczka. Łukasz Wietecki, zawodnik. Tomasz Domagała, trener. Filip Szołowski, team leader. No dobrze.
przepraszam, bo... Nie, spoko, luz. Jedziemy. Ty czekaj. Jedziemy. Dobra. Ujemy, no przecież to jest jak... To jest... Nie, jest, ale chciałbym, A żebyśmy ty sobie chociaż tak obszedłeś. raz to zrobili i naprawdę będzie... Teraz poczekaj, dobra. Luźno. Troszeczkę, tu akurat troszeczkę dynamicznie musimy. Dobrze, brawo, trzymaj. Ja ci pomagam. Nie. Dziękuję. Spoko. Dobra, próbujemy ostatni raz. Nie, ale ci powiem. Czekaj. Bliżej. Albo dobra. Dobrze. Trzymaj. Jak będziesz już czuła, że jest taki delikatny ból, przestań i zrobimy drugą serię. Dobrze. Staraj się oddychać. Dobra, spoko. No, droga, którą Marta przeszła, to jest dla mnie niewyobrażone. To nigdy, to jakiś promil ludzi to może tego doświadczy w życiu. Natomiast cała reszta to nie ma pojęcia. I nie będzie miała pojęcia o tym, jakie to jest cierpienie, jaka to jest determinacja, żeby z tym sobie w głowie poradzić przede wszystkim. Lekarze nie powiedzieli nigdy tego Marcie, ale ten lekarz i mi to rodzice powtórzyli, no, że powiedzieli, że tu już jakby małe są szanse, że ona kiedykolwiek stanie i że raczej wózek. Po wypadku miałam rehabilitację, to czucie najpierw wracało w lewej nodze, później siła mięśniowa też była o wiele lepsza w lewej, ta prawa tak powoli dochodziła do siebie. I też badania EMG, czyli właśnie z mózgu przewodzenie po prostu nerwowo-mięśniowe jest badane i faktycznie też tam wyszły jakieś takie zaburzenia z tą prawą stroną. Tu od razu biegasz z wody, wybieg jest tam przez bramę Elemental. I potem jak przyjeżdżasz z roweru, to zobacz, biegniesz tu naokoło. Tu i znowu wybiegasz tam. Dobrze. Czyli zawsze tam jest wybieg. No i proszę Państwa, numer 300, Marta Dzieciątkowska. Za kilkanaście dni w Paryżu będziemy ją widzieć. Brawo! Numer 301. 15 sekund do startu. Na miejsce. Pierwszego już będzie w Paryżu. Działa się na jutro.
zobaczymy ile wyciągnęłaś na te 2,5, nie? Też mega zależy jednak faktycznie od tego, kto startuje, nie? No wiem, no Myślę, bo- oczywiście, że tak, no jak nie masz bezpośredniego ścigania, to jest logiczne, nie? Że to nie jest tak łatwo, nie? Przyjechaliśmy rano, czy ja przyjechałem z Ogno rano do Koszalina. No Marta już była po operacji. Krótka rozmowa z lekarzem, który ją operował. No praktycznie uświadamiająca nam, że sprawa jest mega poważna, że córka prawdopodobnie chodzić nie będzie, że ma rozczaskany jeden krąg w kręgosłupie ekspozyjnie, czyli w ogóle tam nawet nie ma co tego, nie nadaje się do składania. Także no, świat się wali. Na to wszystko jeszcze rozmawiam chwilę potem z Martą. Marta się mnie pyta, czy ona za 2 tygodnie, bo byliśmy zapisani na mistrzostwa takie świata dla amatorów na Słowacji. Taki miał być koronowanie sezonu. Marta miała startować ja. Czy ona się zdąży wyleczyć przez te 2 tygodnie do startu w triatlonie na Słowacji? To już widzę, że już prawie jesteśmy na dnie piekła, no bo Marta jeszcze nie miała tej w ogóle świadomości, była pod wpływem tych opioidów. Bo w ogóle teraz w Sekwanie tak zrobili, bo tam są duże prądy podobno. I w Sekwanie zrobili plan A, to jest zwykły triatlon i tam jest pływanie tak po prostokącie, czyli trochę wiecie, płynie się pod prąd i później z prądem. Okej. Ale plan B jest taki, że będzie tylko punkt do punkt i wtedy się płynie tylko z prądem. Co dla mnie nie jest aż tak dobrą opcją, bo ja nadrabiam na pływaniu w porównaniu do dziewczyn, a jak się płynie z prądem, to wszyscy ogólnie płyną szybko i nie ma już takich różnic wtedy między nami. No ale wiadomo, że lepsze to niż jakby wymyślili duatlon, bo duatlon to też jest jakiś tam plan C czy D. I dlatego stwierdziłam, że wystartuję sobie w tych zawodach, co są w Warcie, no bo wtedy się płynie punkt do punkt. No i tak wiecie, tam żebym sama sobie poczuła ten prąd. Tak. A że akurat tam też jechał Robert i Piotr, no to po prostu razem jechaliśmy. Oni startowali w 1:08 i to było 45 minut później. O, chyba policja przyjechała. A ja startowałam o 10, więc oni mnie widzieli jak płynę. I jest taki śmieszny filmik, jak Robert z Piotrem gadają. I Robert właśnie, i to jest takie śmieszne, bo to jest mój trener, a robi tak: co? To jest Marta? Nie, że to jest niemożliwe, że szok, że co jest, że w ogóle, że tak szybko. O. No ale Marta jest tyle samozaparcia i ambicji i ona przecież treningi 3 dyscyplin, do tego jeszcze nauka studiując medycynę i ona jeszcze miała stypendia co roku, jeżeli chodzi o osiągane wyniki i średnią z egzaminów, no to już to trzeba być Martą. To jest jeszcze karton od polskiego wrzasku. O, więc tu też jakieś rzeczy będę musiała wziąć chyba. O, fajne spodnie. No, te dresy są fajne w sumie. Pokaż. Nie zmieścisz się w nie. W sumie. - 26, 30, 27. Piątek 24 z deszczem lekkim. W sobotę ma padać.
Tej, no przecież to jest jakiś żart. No to się zmieni jeszcze. Ale z tymi oponami to... Bo teoretycznie tamte też są na deszcz, tak? Czy nie bardzo? Moim zdaniem te są okej. Nawet wiesz, no ale no wiesz, no. Nie wiem, czy odczujesz różnicę na deszczu między tą a tamtą, bo to są naprawdę dobre opony, te co ty masz teraz. Ogólnie wszyscy z peletonu jeżdżą prawie na tych. Dobra, no to trudno. To zostawię już te. Historię tragicznego wypadku zmieniła w opowieść o sportowych marzeniach. Tak naprawdę dopiero ścieżka mi się otworzyła kiedy już po wypadku. 8 lat temu w wypadku samochodowym złamała kręgosłup. Niepełnosprawność nie zakończyła jej sportowych marzeń. Na początku września wystartuje w Paryżu, gdzie powalczy o medal w triatlonie na Igrzyskach Paralimpijskich. Zrobię wszystko, co w mojej mocy. Tak samo bliscy i tak samo trener. To już wszystko w rękach i nogach Marty i troszeczkę w mojej głowie. Marta Dzieciątkowska poza triatlonem ma jeszcze jedno zajęcie. Jest studentką medycyny w Poznaniu. Mogłeś powiedzieć, że jedziesz po złoty medal. To potem by było rozczarowanie. Ale dobrze by to zabrzmiało na wywiadzie. Przerwała jej się przepona, właśnie na skutek prawdopodobnie już wypadku, czego nie było widać wtedy. Miała uszkodzoną przeponę i ta przepona pękła i narządy wewnętrzne zaczęły się wsuwać do płuc. I to było najgorsze. Czyli to była ostatnia zupełnie już operacja, którą trzeba naprawcza tutaj, nie? I wtedy miała takie 2 grube rury tutaj dołączone. Myśmy już byli po 3 operacjach, to była ta 4, która była po 3, praktycznie parę dni po 3, bo się właśnie ta przepona pękła. Takie grube rury miała tutaj doczepione i tu miała taki węflon, gdzie było, to już chyba nie jest węflon, gdzie było chyba na szyi, tak? Także nie takie normalne węflony, także myśmy byli dopuszczeni do Marty dopiero na 2. dzień. Marta jeszcze była zaintubowana, tu miała węflon z 10 wejściami chyba i tu takie 2 wielkie rury. To wtedy chyba to było najgorsze. Buty wziąłam te. Nie no, chyba wszystko mam, może jechać sobie. Teraz odpoczywaj, ciesz się tym, że jedziemy i nie stresuj się, bo nie masz o czym i nie martw się o mnie. To szczęśliwie, żebyście do Warszawy dojechali na razie. No, dobrze, dobrze. Pa. No ja już jadę. No bo w sumie mieliśmy Trzymaj jechać o się. 10, ale... Aha, no. Ale jedziemy większymi włosami. Będzie dobrze. No. Bądź dzielna. Widzimy się. Widzimy się. Startem jeszcze. Dobrze. Tata? Z tatą się żegnasz? Tak, żegnam się. Dobrze. Coś ci pomóc? Chyba nie. Szczęśliwej drogi, bezpiecznej. Ale ładnie wyglądasz. Ja? Pomóc ci? No, no, wszyscy tak wyglądamy. Wszyscy muszą się ubrać tak samo. Nie wiem, szczerze jakby ja wcale w ogóle nie myślę o tych miejscach i o zajmowaniu czegokolwiek na podium i tak dalej. Ja bardzo jakby myślę o tym, tak stricte o tym, co już przeszła i co osiągnęła i ile musiała przejść, żeby dostać się na tę olimpiadę. Ale nastawiam się teraz, żeby faktycznie o tych igrzyskach myśleć tak całościowo właśnie, o tym, że będę tam i będę mogła przeżywać bycie tam, w tej wiosce i właśnie tak celebrować to, co osiągnęłam. Ale tak stricte znaczy oczywiście skupić się na starcie i wypaść jak najlepiej, to jest oczywiste. Ale faktycznie, żeby po prostu też aż tak się tym cieszyć, że to jest jednak nagroda za te wszystkie starty, które były wcześniej. Więc
też tak chcę do tego podejść. Wydaje mi się też, że to dzięki temu mam też po prostu już czuję to, że mam mniejszą presję. Że nie mam tak, że o Boże, jak mi pójdzie w porównaniu do dziewczyn, że co jak będę ostatnia, bo ja miałam bardzo dużo takich myśli tam te 2 tygodnie temu. To cały lipiec tak miałam i tak połowę sierpnia właśnie. Dopiero no niedawno sobie uświadomiłam, że po rozmowie z tatą też, co mi dużo dało, że wbrew pozorom, no bo jak już mówimy typowo realnie o moim, jakby o moim poziomie i tym, jakie są szanse na jakie miejsce, no to raczej myślimy realnie między 6. a 9. miejscem, realnie. I w sumie prawda jest taka, że za kilka lat ja nie będę pamiętać, czy byłam 6., czy 7., czy 9. No aż tak nie będę tego pamiętać. Będę pamiętać, że byłam na tych igrzyskach i że przeżyłam je i wiele innych fajnych, pozytywnych rzeczy. I cieszę się na takie nastawienie, nie? No nie mam takiego mentalu zwycięstwa. Ja jej obiecałem w 2016. Oglądaliśmy, były akurat zawody paraolimpijskie w Rio de Janeiro. Tam włączałem jej telewizor. W sumie nie rozmawialiśmy nawet o tym, czy ona, w jakim stopniu ona będzie niepełnosprawna, ale obiecałem jej, że wystartuje na Igrzyskach Olimpijskich. No i się dało. Skoro ruszam i czuję najdalszą część ciała, no to jest to światełko. Bo faktycznie no nie wiadomo w jaką to stronę w ogóle pójdzie, nie? No bo równie dobrze mogło tak zostać, że tylko bym ruszała tymi palcami. Na pewno jakaś część mnie wierzyła w to, że będzie dobrze i że po prostu, że jakoś to będzie. Pozwoleń dla ciebie. To jeszcze masz. I tutaj jest jeszcze karteczka, proszę, możesz ją przeczytać. Koczko z Helu dostała. Walenie, nie płacz. Walenie.